Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na targach Bednary, tam. Akurat to są moi fani, którzy mnie spotkali na kanale. Mam nadzieję, że... Jak ty to powiedziałeś? Co cię bardziej zainteresowało? Czy to jest bajer, czy to jest... To znaczy, bajer ma pan fajny, ale i treść jest fajnie przekazana. Bo najważniejsza wbrew pozorom jest treść, bo taka jest Dokładnie. prawda, obiektywna. Ludzie mają czasami, ktoś szuka jakiejś techniki, jakichś rozwiązań i nieraz warto wysłuchać pewnej opinii. Oczywiście. A ty? Słyszałem i widzę, że pokazywałeś, że też nagrywasz filmiki. Tak, nagrywam te filmiki. Was też oglądam i to cały czas oglądam. Ale to także... chyba taki się rynek zrobił. Zrobił się, To jest dokładnie. takie medium, które dla wszystkich jest. Oczywiście, tak. Dzisiaj, Każdy może w zaciszu sobie obejrzeć. Tak, dzisiaj zresztą tak się zrobiło, że dużo nas, znaczy ja tak może powiem młodych ludzi, wszystko przeniosło się do internetu Tak jest. i szukamy takiej prawdziwej... Platformy, gdzie można coś zobaczyć i każdy pokazuje takie rzeczy, które są. Ja pokazuję to, co robię praktycznie, nie? Dokładnie. To, co robię, tak pokazuję. W sensie pracy. Tak, wszędzie Wierzysz? pracy. Chcesz? To jest tak jak my, żeśmy ostatnio był u nas przejazdem, kierowca Waltry, który ma maszynę do zbierania kamieni. I też do nas wpadł na chwileczkę właśnie, bo to po prostu też nas śledzi, ale on też ma swój kanał. A jak myślisz w ogóle, że ten kanały YouTube'a, TikToki, to wszystko one mocno wypełnią tą niszę informacyjną, gazety, targi czy coś takiego? Bo wszystko przeniosło się, ogólnie wszystko przeniosło się do internetu. Czyli to jest taka Wszystko teraz leci się w koło internetu. Tak, Wszystko. Ale I nawet... ludzie to widzą praktycznie, widzą to w telewizji i widzą, aha, to robią tak, to robią tak. Dużo ludzi też się uczy z tego. Dokładnie tak, właśnie fajną rzecz już poruszył, że to jest taki bardzo praktyczny kanał. Tak. Że można, tak jak ostatnio u nas tam to, co Andrzej z Joker Farmem praktycznie zrobił instruktaż obsługi rozrzutnika obornika. Bergmana. Od A do Z. Tak, było. No. Nie trzeba instrukcji, Dokładnie. tylko se puścić i można wyregulować. Bo dzisiaj, nie oszukujmy się, niektóre firmy życzą sobie pieniądze za instruktaż, za uruchomienie i tak dalej. Zgadza się, bo najdroższy jest człowiek. Tak. A jak można to przekazać poprzez filmik, to dlaczego nie? Ale nie ma się z czym ukrywać po prostu. Pokazywać i tyle. Dokładnie, i też nie. Łatwiej jest nieraz, nawet później w ewentualnie kontakcie nawet telefonicznym, bo mówię, zobacz tam, 2 minuta, 22 sekunda, bo moim zdaniem powinno być to tak. I nawet niektórzy z nami też się komunikują i dzwonią i mówią, że bo tam jednak oni by myśleli, że to jest jednak inaczej. Bardzo wam dziękuję. Nie, oczywiście, no bo to też służy do wymiany poglądów. Dokładnie Niektórzy tak. jeden drugiemu doradzi i mówi, słuchaj, ty źle robisz, zrób tak, bo ja bardzo często czasami są różne. Tak, czasami te komentarze są różne. Ale bo są i hejterzy. Emocjonalne, nieemocjonalne. Jest, hejtów też dużo idzie, ale to są ludzie, którzy Ja po prostu... uważam, że w cywilizowany sposób można wymieniać wszystkie poglądy. Tak. Każdy ma swój pogląd na każdy temat, Także właśnie tak jak ostatnio też prezentowaliśmy ten nowy tam Gold. Nawet niektórzy się zastanawiają, dlaczego jest Gold, bo ja wam powiem jedną rzecz. To już jest jeden z tych ciągników, który teraz jest chyba w pierwszej piątce najlepiej sprzedających się ciągników. Nikt na Arbosa nie stawiał i każdy się dziwił, Ja wam powiem, że że teraz Korbanek... ulotki, bo kolega do mnie dzwonił, jesteś na targach, weź mi ulotki, bo właśnie chciałbym kupić traktor od Korbanka. Można i tak jak najbardziej, bo to jest zawsze, można kolegom się posłużyć, można się YouTube'em posłużyć. Czasami trzeba tego, ale w ogóle na przykład dlaczego się w ogóle przyjechali na targ? Pytanie dziwne. Ja Może. przyjechałem po prostu z szefostwem, też szukamy traktora, tylko że już po prostu dużego jakiegoś. Rozumiem. No, mamy też 1200 hektarów, także... Do obsługi. Tak. Czyli jednak targi w jakimś stopniu są. Tak. Bez przesady, Bez, ale od czasu do czasu. od czasu tak. Cześć, jestem tutaj z naszym wiernym fanem. Ogląda nasz kanał na YouTubie. Oczywiście, polecam bardzo. Paweł Korbanek. No i taką prośbę chciał wystąpić i pozdrowić kilka osób, także Pozdrawiam wszystkich, a najbardziej Joker Farma. no z Joker Farmem mieliśmy już kilka filmów. Tak. Jak pokazywałeś mi, to oglądasz nas i to doskonale oglądasz. Tak. Jak widziałeś, wszystkie filmiki na czerwono, czyli Od początku do końca. Oglądamy cały czas. Jest super. Wersja Gold bardzo mi dzisiaj zaimponowała. Ostatnio był filmik niedawno, dzisiaj jest premiera tak oficjalna. Tak, widziałem i na temat Arbosa mogę się wypowiedzieć, co weszło teraz. Jest super. Błotniki mamy Skrętne. skrętne, A widać, że film oglądałeś to. zmiany są, jest ok. Naprawdę
A masz jakieś Możemy- gospodarstwo, czy tak hobbystycznie zajmujesz się? Hobbystycznie, ale pracuję powiedzmy na gospodarstwie. A, czyli jakiś związek tam Tak jest, jest. Dawid. Tak jak mówisz, tak jest. Jestem z kolejnymi widzami, oglądają nasz kanał i stoimy przy Rostelmaszach. I tak się tutaj dogadaliśmy, że też oglądacie Jokera. Jak najbardziej, tak, oglądamy, witamy bardzo serdecznie. Możecie kogoś pozdrowić w ogóle, jak tutaj chcecie. Na wstępie pozdrowimy oczywiście Adriana z kanału Joker Farm, razem z jego tatą, rolnikiem z Hollywood, i całą jego rodzinkę serdecznie pozdrawiamy. Jesteśmy wiernymi, że tak powiem, oglądaczami kanału, jak i kanału chociażby Korbanek. Jesteśmy na bieżąco na etapie, że tak powiem. To takie pytanie, jaki film dzisiaj opublikowaliśmy? Bo publikujemy codziennie o 6. Dzisiaj powiem szczerze, ja nie wypowiem się, chyba że ty wiesz, Mateusz, bo ja nie oglądałem. jeszcze obejrzeć. Wyjechaliśmy dość wcześnie, bo jesteśmy, że tak powiem, z drugiego końca Polski. Dopiero wieczorem, jak będziemy na hotelu, to mamy zamiar obejrzeć i nadrobić wszelkie filmy, których no nie To jak chcecie, to możecie obejrzeć, bo dzisiaj jest film z Adrianem akurat. Tyle wam mogę podpowiedzieć. A jak wam się podoba w ogóle stanowisko tutaj firmy Korbanek? Bo trochę tych maszyn tutaj jest, no i Złoty Arbos przede wszystkim. Znaczy, no przeszliśmy całe stanowisko, oglądaliśmy bardzo dokładnie i kombajny chociażby firmy Rostelmash, oglądaliśmy również ciągniki, jak i ładowarkę, która nie wiem czy dokładnie ten sam model, ale która trafiła do Adriana. On miał 9,30, to jest 7,30, czyli 2 metry krótszy wysięgnik. Okej. Ale udźwig ten sam, także Tak ją dojrzeliśmy nawet z boku na niebo. Tak, widać ją z daleka. No, fajne sprzęty, na pewno co jest dużym plusem, no, bardzo przejrzyste stanowisko. Możemy obejść, zobaczyć sobie każdy towar, to znaczy każdą maszynę z każdej strony, usiąść, przymierzyć się. Akurat mamy własne gospodarstwo, takie bardzo małe. My się zajmujemy hobbystycznie, akurat więcej czasu pracujemy, a w domu to tylko pomagamy rodzicom, no nie? I tak bardziej właśnie w celu, no po prostu, że to lubimy, weszło nam to w krew z naszych, że tak powiem, przodków, rodziców, dziadków i tak generalnie no kontynuujemy to, po prostu lubimy to robić i to robimy, dlatego też znaleźliśmy się na tych targach, bo też dowiemy się o wielu zapewne nowinkach technologicznych, nowych sprzętach, maszynach, więc dlatego też tutaj jesteśmy i chociażby na tym stoisku Korbanek, bo wiadomo, maszyny są jak najbardziej ciekawe, ciekawa alternatywa stosunkowo tego, co oferuje do przede wszystkim ceny. kolejni widzowie chcą być u nas na kanale, także możecie się przedstawić, panowie. Bartek, Wojtek, Ernest. No i wiem, że macie gospodarstwa, możecie coś więcej powiedzieć. No i w ogóle jak wam się podoba wystawa w tym roku? Bo w zeszłym roku była przerwa, także można teraz, może nawet dobrze, że była przerwa, no bo się coś odświeżyło. pewnie, trochę nowych maszyn się pojawiło. Stanowisko Korbanka jest schludne, obsługa jest miła. A duże macie gospodarstwa? Jakieś maszyny macie nowe, używane? W większości używamy. Używane. Jakieś Ursusy? Ja mam dwa. Ursusa 385 z napędem, dokładany był, i Ursusa 4011. Jak się sprawujemy Ursusy? Od nowości w gospodarstwie, czy... 40 była kupiona używana, a z tego co wiem to 80 była nowa. 80 już ma swoje lata. A na ilu hektarach pracują? Tak mniej więcej. Wcześniej pracowały na około 100, teraz już pracują na 10 maksymalnie. No to swoje już zrobiły, Swoje można zrobiły, powiedzieć. 40 jest jeszcze chyba w najlepszym stanie. Nie do zajechania. A kolega? No, z dzierżawami to będzie 80 hektarów. Jakieś tam maszyny No jest Bizon Rekord. 40... od nowości? Rekordzik, czy... Nie, pierwszy bił o 56, to się spalił i potem był rekord używany. A, ale rekord czerwony czy niebieski już? Czerwony. Czerwony, czyli nie taki jak Jokera. Nie, mogę pomalować. Tak jest, To na jedno słowo udane, tak, po przerwie. tak jest. Ludzie tego wyczekiwali. No i w tym roku akurat pogoda dzisiaj dopisuje w niedzielę, no. Ładna Jest. pogoda, wczoraj było trochę deszczowo, ale I w piątek też było wietrznie. w piątek wiecznie, dokładnie. No to ja wam bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze zaprosić na kanał, mogę? Możesz pewnie. Bartek Agriculture. Możecie kogoś pozdrowić jak chcecie. Ja pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Okej. Ja chciałem pozdrowić z RMDK. Ja już pozdrawiam wszystkich znajomych. Jestem z kolejnym widzem i ma swój kanał, ale nie na YouTubie, lecz na TikToku. Jest z branży agro. Powiedz mi, skąd ta pasja? Bo jesteśmy dzisiaj na Bednarach, więc Tak, musisz być z tym związany. że tak, powiem. jestem tym w zasadzie związany całe życie. Mój tata ma gospodarstwo. O, duże gospodarstwo? Nie, nie duże, około 20 hektarów. Mhm. Idzie to obrobić.
Co prawda nie takimi wielkimi maszynami jak tutaj na większości stoisk. No pewnie, tu mamy Bergmana akurat, jak u Joker Farma. Tak. Także... Tak. Ogromna maszyna. Oglądałeś filmy? Tak, no tam przeglądam czasami, no niestety mało jest czasu, no bo hodowla jest dosyć spora. A jakie maszyny? Jakieś używane Ursusy? Coś w ten styl? Generalnie u mnie większość, no w zasadzie cały park maszynowy, jeśli chodzi o ciągniki, to się skupia na Massey Fergusonach. Głównie na serii 5400. Mamy 2 ciągniki tej serii. Jeden chodzi przy turze, drugi typowo pod właśnie... A ile hektarów macie w tym gospodarstwie? 20, tak 20. Tak. A jakieś hodowla? Tak, trzoda chlewna. O, to... Nie wiadomo jeszcze jak długo, ale... No, sytuacja na rynku niestety jest różna, że tak to nazwę. No ja Ci bardzo dziękuję. Możesz kogoś pozdrowić oczywiście, jeżeli chcesz. No to co, no to w zasadzie mogę pozdrowić tatę, który jest tutaj razem ze mną. Niestety gdzieś tam się zapodział, bodajże jest na pokazach. O, także... No i co, no i wszystkich widzów. Pewnie. To łapeczka w górę i lecimy dalej. Jak Wam się podoba stoisko firmy Korbanek na tegorocznej wystawie Bednary 2021? Naprawdę jest super. Maszyny są pięknie przedstawione. Nic nie brakuje, no i pyszna grochówka. Dziękuję bardzo. Powiedzcie mi, czy planujecie może zakup jakiegoś sprzętu w przyszłości niedalekiej? Właśnie przymierzamy się do zakupu siewnika Monosem do kukurydzy 8%. A powiedz mi, co skłoniło Was, żeby wybrać akurat tą markę Monosem? Na pewno jakość i doświadczenie firmy. Ta firma specjalizuje się od wielu lat w produkcji siewników. Prostota maszyny i oczywiście obsługa ze strony pana Mateusza. Dziękuję bardzo. Czy myślicie także o serwisie przy doborze maszyn? Jak to u Was wygląda? Tak, jest też ważny czynnik serwisowy, aby dostępność serwisu była dobra, sprawna obsługa, a firma Korbanek zapewnia tą obsługę. Czyli przede wszystkim dajecie lajka, tak? Tak jest. Dziękuję bardzo.